Jest gruba jazda. Dalej, ciężej, zimniej. Komu zajomałeś dziecko? W bagażniku? Nie, gdzie? W tym. Siemanko. Jest 6:30. Na kempingu jest gruba jazda. Zaczynamy dzień drugi. No piękny wschód słońca, nareszcie. Od razu też odzyskuję energię. Jedziemy z dniem drugim. Jeżeli nie widziałeś pierwszego, on się tutaj na górze pojawi. Zapraszam do oglądania. Opuściłem już mini camping The Nears. Zacząłem drugą wędrówkę wczoraj. 52,5 km. Było dalej, ciężej, bardziej boleśnie, zimniej, wilgotniej niż się spodziewałem. Ale spoko. Wyzwanie, dzień drugi. 52 km przede mną. Zachęcam do oglądania. Pamiętaj, żeby zasubskrybować, komentować. Dajcie znać, czy też byście poszli na 100-kilometrowy spacer z nocką na kempingu we wrześniu. Okej, ja idę. Dzisiejsza trasa będzie w większości przez Park Masduinen. Okolice, które już przeszedłem wzdłuż i trochę wszerz. Trasa jest jak zwykle niespodzianką, bo nie przyglądam się zbyt dokładnie. Jeżeli nie widzieliście mojego spaceru pierwszego przez Park Masduinen, 52 km, możecie zobaczyć tutaj. Stopy już bolą na starcie. Mam nadzieję, że się rozchodzą. Nie chciałbym dzwonić po żonę, żeby mnie odebrała w połowie drogi. Komu zajomałeś dziecko? Idąc tak drugi dzień, wkraczam na nieznane mi terytorium. Nocka też była specyficzna, jak to na kempingu chyba. Zawsze znajdzie jakieś dziecko, które płacze, pies, który szczeka, ludzie, którzy są głośno, dzieci płaczące o 1 w nocy, o 4 rano. O każdej porze dnia i nocy płaczące dziecko cię zaskoczy. Dziecko swoje wypłakać się musi. Nie mam nic za złe oczywiście. Jak przestało, to zasnąłem. I super. I spoko. Siema. Be. Tak się spojrzała. Na razie. Sobie idąc przez ten park, myślałem, że spróbuję zachęcić Was do dłuższych spacerów. I dlaczego do dłuższych spacerów? Przede wszystkim z punktu widzenia fizycznego jest to naprawdę bardzo fajny trening. Jest to coś też najmniej obciążającego organizm. Podobno z punktu widzenia ewolucyjnego to jako łowcy, zbieracze jesteśmy praktycznie stworzeni do dłuższych spacerów z obciążeniem na plecach. Dlaczego długie spacery? Dla mnie jest to pewnego rodzaju medytacja w ruchu. Powiedzmy, gdy idę 50 km,
Trwa to z przerwami ponad 13 godzin, około 3 godzin. Nagrywam wspomnienia na ten kanał, a reszta jest dla mnie. Jestem tu, przeżywam, podziwiam. Można wtedy trochę powalczyć ze sobą, ze swoimi słabościami. Tu boli, tam boli, wczoraj bolało, jutro będzie boleć. Myśleć o przeszłości, przyszłości, ale przyjdzie 30 km, to się wtedy kończy. I wtedy wychodzisz prawdziwy ty. I wtedy zaczyna się robić fajnie. Oczywiście muszę dodać, że dla każdego ten magiczny punkt, gdzie przychodzi zmęczenie, a odchodzi zmartwienie, będzie w innym miejscu, w zależności od twojej formy fizycznej, psychicznej. Oczywiście, jak nigdy nie łaziłeś więcej niż 5 km, czy nie biegałeś, to nie idź na 50, bo może być kiepsko. Też nie o to chodzi, żeby sobie zrobić krzywdę. Chodzi o to, żeby dojść do momentu, kiedy zmęczenie uderza, ale jednocześnie też kiedy można przejść przez ten moment i iść dalej. Jest to swego rodzaju pokonywanie swoich barier, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych. Każde doświadczenie jest kreowane tylko w naszej głowie przez wspaniały organ, mózg. Możemy nad nim zyskać trochę kontroli, jeżeli tylko chcemy tak naprawdę i przy okazji wiemy jak. O tym, jak ja odzyskuję kontrolę nad własnym mózgiem, jeszcze przyjdzie czas, żeby zrobić parę filmów. Spacer to jest to! Wow! Właśnie spotkałem turbodziadka. Idę, biegnie z naprzeciwka, widzę starszy pan. Zatrzymał się, zagadał, czy sobie chodzę daleko i tak dalej. Po chwili rozmowy, na zakończenie, zapytałem się go, czy ma coś przeciwko, powiedzieć, ile ma lat. On mówi, zgadnij. No, tak myślę 70, powiem, dobra, powiem 65. Dziadek się zaczął śmiać. Mówi 82. Pan René, serdeczne pozdrowienia. René, jesteś inspiracją. René biega 7 km 4 dni w tygodniu, żeby być aktywny. Szczupły, wysportowany, w pełni sprawny fizycznie i umysłowo. Coś pięknego. No, na końcu powiedział: Now you must know that you need to walk until you're 80. To jest właśnie to. Od razu czuję, że przyspieszyłem tempa. Zapierdzielam. Normalnie René wlał we mnie tyle pozytywnej energii, że mnie stopy przestały boleć, barki przestały boleć. Lecę do następnego przystanku normalnie na skrzydłach. Pięknie. Pięknie. Ja się tak nazwałem. Trochę mem, trochę inspiracja. Jednym z głównych powodów tego kanału, tego, że się dzielę tym, co robię od jakiegoś czasu, jest właśnie to, że mimo to, iż lubię sobie pożartować i skupić się na sobie, to chciałbym się tym podzielić. Może zainspirować właśnie Ciebie. Może właśnie Ciebie zainspiruje, że ruszysz się na chwilę. Może nie robiłeś tego dawno. Wyjdziesz z domu, pomyślisz trochę, zastanowisz się. Wszystkie nawyki można zmienić. Nieważne, co się dzieje dookoła. Wszystko dzieje się w naszej głowie. Najlepszy czas jest właśnie teraz. Fajne sprzęty, fajne, głośne również. Może dajcie znać w komentarzu, co myślicie o motocyklistach w lesie. Ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Ja tymczasem szukam miejscówki na pierwszą przerwę. Pyknęło mi już 10 km. Tempo dzisiaj jest wolniejsze, ale
super przyjemnie. No, przerwa akurat, rychło w czas, 11,5 km, ponad 60 w nogach od wczoraj, jest ok. No czuję, że po zatrzymaniu zajmie chwilę zanim rozchodzę. Przyznaję, że drugi dzień czuć całkiem inaczej. 15 km już za mną. Dla mnie oczywiste jest, że przy takiej trasie coś tam gdzieś tam będzie boleć. Ale zapytacie, gdzie tu jest ten rozsądek? Otóż rozsądek jest w planowaniu, przygotowaniu i wykonaniu. Pytaniem nie jest, co będzie boleć po drodze, jak będzie boleć, ale to jak po tej drodze się zregenerujesz. Jak przegniesz, no to po 40 można się już zdziwić. Gdzieś od kogoś usłyszałem, żeby robić nawet takie malutkie po minucie, po dwie przerwy w czasie kryzysu. O, dopiero początek, a ja już korzystam z tej rady. Zobaczymy, czy mi to pomoże. Ta dłuższa przerwa, niby pomogła, ale trzeba było się rozchodzić. Dobra, teraz 2 minutki i idę dalej. Mocno jest. Mocno. Idę tak sobie, idę po tej szutrowej drodze. Stopy bolą bardzo. Już staram się nie stawać na jakieś większe kamienie. Plecak ciąży bardzo. Jak przez chwilę zacząłem się zagłębiać w tym. O, jak boli, oj, jak boli. Przypomniałem sobie słowa pewnego mędrca żyjącego, że mamy wybór, jak się odniesiemy do tego bólu. Możemy być smutni, możemy być szczęśliwi. Mimo że nie do każdej sytuacji można to zastosować, albo trzeba mieć już wyższy poziom wtajemniczenia, żeby stosować tę zasadę zawsze, to przynajmniej do sytuacji, którą sobie sam wymyśliłem, zastosuję właśnie tą zasadę. Chciałem iść, idę, czerpię z tego przyjemność, spycham ból na tylnie tory i idę sobie patrzeć na piękne, zielone okoliczności przyrody. Pyknęło 2 dyszki, chwilę przystanek w sklepie, czas dokupić wodę. Mam ochotę na coś zimnego, bo słońce dzisiaj przygrzewa, więc wiedzie jeszcze jakiś lodzik w czekoladzie. Lodzik, kawał czekolady, woda uzupełniona. Coraz dłużej zajmuje mi rozgrzanie stóp po postoju. Siema, też jestem zdziwiony, że tutaj wylądowałem. Fajnie jesteś. Na każdej trasie może się zdarzyć, że będzie dom prywatny i 0 przejścia. Pięknie. No, ale to konie ładne. Dobra, idę. Trasa pokręcona. Zawracam. Bonusowe kilometry. Jak zwykle. Się idzie, ale tempo spadło. Jakieś 3 km na godzinę. Energia jest, ale nogi nie chcą iść. Planowane dotarcie do domu na teraz
Jest 10:30. Poznaję ten teren. Wydmy Mazdujny. Teraz będzie miękko, ale będzie grząsko. Tempo plażowe, jak to mówiłem w poprzednim filmie. O, fajnie. Miałem chwilę kryzysu. Robale. Chwilę kryzysu. Ale potem przyszedł jego kumpel kredyt. Dogadali się i idę dalej. O, grzyby na kupie. Super. Idę dalej. Dobrze, że nie wdepłem. No, tak troszkę podrałuję. Jeszcze coś, chyba ze 3-4 km do jeziorka. Kiedyś dawno temu szedłem też z prawej strony. Kiedyś biegłem dookoła. Piękne tereny. Bardzo lubię. Piękne. 25,5 km. W nogach już jakieś 77 od wczoraj. Walka trwa. Czekałem na tą górkę. Ale wpierdziel. Ale wpierdziel. Dobra. 40%. O, schody do Alczadu. Z restauracji rezygnuję, bo jest tam 1 000 000 ludzi. Dobrze pamiętam, to za jakieś 2 km będzie ławka w lesie. Mam nadzieję, że wolna. Idę dalej. To nie ta ławka. Pełno tu ławek w lesie. Ale jeszcze 1,5 km jakieś do przerwy. 28,5 dzisiaj. Do końca jeszcze chwila. Ale będzie fajnie przyjść do domu. Co nie? No ziomek. Znowu ziomek idzie ze mną. Ziomek Tomek. Dołączył się jakieś 25 km temu. Okej. Let's go. Tempo. Granny pace. Idziemy. Węglowodany 0%. Jednak przerwa, trzeba odpocząć. Pododawać zegarek i zdobyć trochę energii, bo jest masakra. I tak wygląda właśnie przerwa. 25 km do końca. Stopa boli. Najwyżej będę szedł powoli. Wypiłem bezalkoholowe węglowodany. Zostały mi z wczoraj. Pojadłem trochę chrupków. No i co? Podładuję trochę zegarek. I idziemy. Byle do przodu. Dobra. Jak to mówią? Komu w drogę, temu obolały stopy. Lecimy. Czerwonki jakieś dostałem, ale chyba zaraz zejdzie. Killer,
Co tak dreptasz jak gejsza? Ała. Co krok to ból, co ból to krok. Byle do przodu cały rok. Weźcie 3 do końca. No. 80 km już w nogach od wczoraj. Czuję, że idę z wypiekami. Z wypiekami na spacer. 23 km tylko jeszcze. Co to dla mnie? Panie. Idę sobie. 2 razy 50. Co tam, co tam. Łatwiej się o tym opowiada, niż się to robi. No ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Nie? O, okay. Dobra. Zegarek pokazał jeszcze 7, ponad prawie 8 godzin podróży, 23 km. Koniec pierdzielenia. Przyspieszam tempo. Będę tak szedł powolutku. Padną mi baterie. I w dupie, i w telefonie, i w zegarku. Więc idę. Przyspieszamy, koniec. Tempo miałem jak babcia ze straganu z siatami. Teraz jakby z jedną siatą szła. Przyspieszam. Drugą mnie się wnusio. Tak jest. Właśnie dlatego na takie wyprawy albo wyczyny czy wyzwania nie biorę słuchawek, nie biorę muzyki. Lubię słyszeć moje myśli. Lubię czuć i lubię słyszeć. Mały pizdeusz tam od czasu do czasu kwitnie. Boli. Dobra. Nie ma tragedii, to tylko spacer. Pizdeuszku. Weźmiesz ciepły prysznic. Wszystko będzie dobrze. Za jakieś 5 godzin. Będzie dobrze. Jak zaczynałem biegać 2 lata temu, to zaczynałem z muzyką. Chyba jak każdy. Chociaż nie wiem. Możecie dać znać w komentarzu, czy biegacie, czy spacerujecie z muzyką, podcastami. Co wam tam brzęczy w uszach. Tym razem pamiętam dobrze. Na szczycie tej góry będzie ławka. Zatrzymuję się, wyciągnąć ładowarkę, podłączyć zegarek i ruszam dalej. A może tam kawałek dalej? Jednak? No to tak pięknie. Jest. Muszę zrobić szybki przegląd stóp. 18 km do końca. Ale coś piecze. Chyba jakiś bombelos. Dobra. Chwilę odpoczynku. Mały bombelos. Jest, ale nie trzeba nic zrobić. Zmieniłem skarpetki na suche. Będzie dobrze. Teraz jeszcze może 2 minutki medytacji na ławce. Zbieram się w sobie i idę. Miało być wyzwanie? Jest. Miał być challenge? Jest very much challenge. Trzeba iść uważnie, naprawdę, tu i teraz, bo jedno małe potknięcie i nóg już praktycznie nie mam, więc lecę na mordę. To by było. Patyczek jakiś pokonał na końcu. Nie, niemożliwe. Lecimy. Jest 18:35, sobota, 6 września. Jeszcze mam 10 km do setki. 10 km do głównego wyzwania, 15 km do domu. Da się zrobić. Spory kawałek asfaltu na koniec. Pali moje stopy.
Nie płacz. Izdeuszku. Niedaleko już. Parę lekcji zapamiętam dzisiejszego dnia na pewno. Pierwszą to będzie nie kombinuj z trasą, jak do końca nie pamiętasz. Druga to będzie zrób przegląd trasy na dzień przed. Chciałem zakombinować. Pamiętałem, że ustawiłem sobie jakieś miejsce. Szedłem na czuja i w efekcie dołożyłem sobie kilometr bonusowy. 12 do domu, 6 do setki. Parę innych lekcji jeszcze. Może się już nie uzbiera więcej, więc jest dobry czas na to, żeby je wymienić teraz. Zrobić sobie checklistę do sprawdzania rzeczy, żeby faktycznie nic nie zapomnieć. Zapomniałem koszulki, zapomniałem czapki, zapomniałem wazeliny. Na powiedzmy miejsca, które są podatne na obtarcia w trakcie długiego spaceru. No fun. Na pewno cieplejszy śpiwór. Do tego nic nie szykować w ostatni dzień poza sprzętem na wodę. Przez to się później krótko śpi. No i w efekcie końcówka jest cięższa, bo tego snu brakuje. Idzie się dobrze, idzie się do przodu. 11,8. 5 km do stówki. 11 do domu. Dobrze. No i turbo miejscowa. Ja się tu przydzieram. Ale trasa na koniec. Jeszcze dyszka, więc nie taki koniec, ale już bliziutko. A tu slalomy, korzenie, górki, pagórki. Koniec żarcików. Dobrze, że tam nie muszę wchodzić. Na kilometry do stówki. Postanowiłem biec ostatnie kilometry. Walić to. Nic nie boli. Do domu. 1,5 kilometra do stówki. Trochę bieg, trochę spacer. Nogi już nie bolą. 7 kilometrów z hakiem do domu. Dobrze, tu nie ma niedźwiedzi. I tak oto 100 km 2 dni zakończone. Piękny to był spacer. Jeszcze jakieś 6, trochę ponad kilometrów do domu. Jeżeli byliście ze mną do tego momentu, zasubskrybujcie i zostańcie do końca. Jeszcze mam 2 godziny spaceru. Jest taka szarówka, ale w lesie już ciemno. Ale zadanie już wykonane. Jest super. Idę dalej. 100 w 2 dni. Ale górę trafiłem. Wow. Jaka piękna pełnia. Co tam była za skarpa? Chyba. Ale pełnia piękna. Widzowie, jak byliście ze mną do tej pory, to dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, czy też byście poszli na taki spacer, czy poszliście, zrobiliście, może krótsze, dłuższe. Ja już na dzisiaj zadanie wykonałem. Kilometr 700. Kilometr 27 do domu. Czołówka padła. Nieźle. Ostatni kilometr. Czołówka padła, a ja jeszcze idę.
Może nie widać, ale jestem zadowolony z przebiegu spacerku. Wszystko się udało tak jak miało się udać. Wszystko było tak jak miało być. Lekcje wyciągnięte. 100 km ponad w nogach. Właśnie zadzwoniła moja żonka. Powiedziała, że wyjdzie mi wsparcie. Wszystko pada, baterie padają. Baterie padają. Ja jeszcze filmuję. 54 km 300 drugiego dnia. Cześć jak czapka. Dziękuję, że byliście do końca. Pozdro. 104 km. 106. Jeszcze mam trochę. W bagażniku? Nie, kurde, gdzie? W tym, w baku. Starczy tego nagrywania. Dobra. Dziękuję. Czas.